Hej, jestem Maciej z firmy Eonea, opowiadającym o bezpieczeństwie danych. Dzisiaj opowiem, jak zainstalować Docker Compose na TrueNAS-Scale, bo nie jest to takie oczywiste. Najpierw opowiem trochę o specyficznym, jednak dosyć rozwiązaniu, pokażę jak zainstalować, no i na co zwrócić uwagę, żeby poszło gładko. Zapraszam, ale najpierw... Jeśli poszukujesz rozwiązań związanych z szeroko pojętymi sieciami, zdalnym dostępem, pamięcią masową, skutecznie chroniącą Twoje dane lub wirtualizacją, chętnie omówimy i wesprzemy taki projekt. Lubimy nie tylko projektować systemy IT dla indywidualnych potrzeb, te mniejsze i te większe, ale również administrujemy w pełni IT lub wspieramy istniejące zespoły, które znacie i lubicie, świadcząc również proaktywny monitoring systemów, żeby pracowały, gładko. Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą, kliknijcie na zakładkę kontakt na eonea.pl. Jeżeli nie potrzebujecie naszej pomocy, a podoba Wam się to, co robimy, to lajkujcie, subskrybujcie, przesyłajcie, a teraz wracamy do materiału. Z kronikarskiego obowiązku z racji szybkich wszelkich zmian wspomnę tylko, że materiał nagrywam na wersji TrueNAS-Scale 22.12.3.1 aktualnej na lipiec 2023. Jeżeli interesuje kogoś coś w rodzaju wstępu do tego materiału, to w materiale TrueNAS-Scale plus Docker plus Kubernetes opowiadam, jak zainstalować Docker na TrueNAS-Scale i dlaczego nie sztymuje to na TrueNAS Core. Opowiadam też, dlaczego właśnie Kubernetes jest jedynym słusznym możliwym rozwiązaniem w wypadku TrueNAS-Scale. No tak, ale czasem potrzebujemy użyć właśnie Docker Compose, prawda? No dobra, czasem tylko chcemy, ale to i tak dobry powód. Być może macie już na przykład TrueNAS-Scale i nie chce Wam się instalować dodatkowej maszynki wirtualnej, żeby coś posprawdzać. Zresztą jak chcielibyście wiedzieć o samym Docker Compose więcej, to zapraszam do materiału, który również zrobiłem, Docker Compose, co, po co i jak. No, ale Docker Compose i Kubernetes są niekompatybilne. W olbrzymim skrócie są po prostu innymi sposobami zarządzania konteneryzacją. Teoretycznie na TrueNAS-Scale moglibyśmy po prostu doinstalować sobie pakiet Docker Compose, bo przecież pod spodem w tych BBH mamy po prostu Debiana, apt install i tak dalej. Co prawda najpierw musielibyśmy pogrzebać, żeby w ogóle umożliwić zainstalowanie w ten sposób, bo pierwotna wersja nie bez potrzeby, nie bez przyczyny blokuje takie działania. Tym niemniej jest to możliwe i działa. Tylko że działając w ten sposób działamy wbrew zamysłom twórców, a w takiej sytuacji nie dziwmy się, że może to po prostu nie działać w sposób przewidywalny, no a prawie na pewno nie przetrwa aktualizacji TrueNAS-a. Docker Compose na TrueNAS incepcja. Jak jest potrzeba i najczęściej już ktoś ją wcześniej miał i na ogół znalazł na to dosyć ciekawe rozwiązanie. W tym przypadku ludzie z projektu TrueNAS Charts, tworzący projekt osobny od samego TrueNAS-a, tworzą gotowe do zaimplementowania aplikacje. Tutaj też dali radę. To rozwiązanie jest dosyć ciekawe, ale warto o nim wiedzieć przed jego użyciem, bo to, jak już wspomniałem, taka trochę incepcja. Zdecydowanie jest to mniej intuicyjne rozwiązanie, przynajmniej na początku. Otóż jak chcemy odpalić kontener za pomocą TrueNAS Compose na TrueNASie, Docker Compose, przepraszam, na TrueNASie, czyli tak naprawdę na Kubernetesie, to musimy zainstalować aplikację ze wspomnianego TrueNAS Charts. Niby nic prostszego, ale powoli są haczyki. Tak naprawdę w momencie instalacji aplikacji Docker Compose w tle przy pomocy Kubernetesa zostanie uruchomiony kontener zawierający wszystko, co potrzeba, żeby uruchomić Docker Compose. Dopiero w tym momencie możemy się zalogować do naszego kontenera z Docker Compose i odpalonego na bazie Kubernetesa i w nim odpalić naszą aplikację. No tak, i tu właśnie doszliśmy do naszej incepcji, czyli odpalamy kontener w kontenerze. Jako że kontenery z definicji są bezstanowe, czyli po restarcie nie ostają się w środku żadne zmiany, to oznacza, że musimy zamontować w środku potrzebne do działania naszej aplikacji katalogi. O tym już wspominałem w poprzednim materiale. Tylko że musimy pamiętać o naszej incepcji. Najpierw musimy zamontować katalogi potrzebne do działania naszego kontenera Docker
Compose na katalogi na naszym Trunasie. Pierwszy etap. Potem musimy w pliku Docker Compose YAML zamontować katalogi naszej aplikacji na kontenery Docker Compose. Kłopot między innymi polega na podwójnym mapowaniu, ponieważ katalogi, o które nam chodzi, będą miały inną ścieżkę na samym Trunasie, będą miały inną ścieżkę w kontenerze Docker Compose, a jeszcze inną w naszej aplikacji. I wierzcie mi, da się pogubić. Drugą sprawą, o której musimy tu wspomnieć, jest sieć. Tutaj znowu przysłowiowa baba w babie. Może ktoś pamięta taką zabawkę. Tylko, żeby było prawilnie, to znowu mapujemy porty naszego Trunasa, które mają dostęp do sieci, do których my mamy dostęp. Mapujemy te porty na porty kontenera Docker Compose. Potem mapujemy porty w Docker Compose na porty kontenera naszej aplikacji. No, dlatego robi się kłopotliwie. Tym jednak razem do testów dla uproszczenia każemy naszemu kontenerowi Docker Compose podłączyć się bezpośrednio do sieci zewnętrznej i nadamy mu adres IP obok naszego Trunasa, żeby odrobinę sprawę uprościć. To co? Zróbmy to. Rozpoczniemy od przygotowania sobie miejsca, gdzie będziemy przechowywać dane naszego kontenera Docker Compose. Przechodzimy do datasets, stworzymy dataset, nazwiemy go Docker Compose, bez żadnych dodatkowych właściwości. To nie w tym momencie, nie jest to tutaj potrzebne. Wewnątrz Dockera Docker Compose utworzymy również datasety. Jeden nazwiemy Docker i drugi nazwiemy Storage. Za chwilę przejdę do szczegółów, do czego one służą w momencie, jak będziemy instalowali już samą aplikację, a jeżeli o tym mowa, to przechodzimy do aplikacji, dostępne aplikacje. Zwracam tylko uwagę, że mam już zainstalowany katalog TrueCharts. Jak to zrobić? W wstępie mówiłem o filmie, w którym o tym opowiadam. Tak w skrócie. Tego teraz nie potrzebujemy. Wracamy do potrzebnych aplikacji i wyszukujemy Compose. Klik i powinniśmy go znaleźć. Jest. OK. Klikamy Install. I po kolei postaram się omówić, co jest nam tutaj potrzebne, co jest ważne, żeby to działało poprawnie. Najpierw oczywiście ustawilibyśmy zonę, jeżeli byśmy używali tego produkcyjnie i jedziemy dalej. Plik YAML, Docker Compose YAML. On poprosi tutaj o miejsce, gdzie będziemy go przetrzymywać. My za chwileczkę zamontujemy katalogi w ten sposób, żeby w katalogu MNT Storage, żebyśmy w nim mieli nasz plik Docker Compose. Ekstra dodatkowych parametrów nie potrzebujemy, ale będziemy potrzebowali, jak już wspomniałem, troszeczkę zakombinować, jeżeli chodzi o sieć, żeby pominąć mapowania portów. Wystawimy interfejs, przypniemy interfejs tego kontenera do sieci zewnętrznej, ustawimy mu stałe IP, żeby nie zastanawiać się, co dostał żeby się nie zastanawiać, jakie IP dostał z DHCP. Nastawimy mu ręcznie, maska 24. Również w takim wypadku musimy dodać domyślnie gateway, destination, tutaj będzie 4.0, maska 0, czyli tak zwana ruta domyślna i musimy ustawić gatewaya. W ten sposób ustawiliśmy sieć i tutaj ominęliśmy ten kawałek, o którym wspomniałem, żeby nie robić mapowania. Będziemy musieli tylko zmapować w pliku Docker Compose YAML. Ten pierwszy etap incepcji ominęliśmy. Storage. I to jest dosyć ważna sprawa.
ponieważ Dockery są bezstanowe. Jeżeli byśmy to kliknęli, to po pierwsze nie będziemy mieli w środku pliku Docker Compose YAML, po drugie przy każdym restarcie będzie się to wszystko instalowało od nowa. Musimy tutaj, żeby działało to mniej więcej właściwie, czyli żebyśmy po każdym restarcie mieli funkcjonujący, działający kontener, musimy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze zamapować nasz storage, czyli to będzie miejsce, gdzie będzie po pierwsze plik konfiguracyjny, później wszystkie dane aplikacji, którą będziemy odpalać za pomocą Docker Compose. Tutaj dla testów będzie to WordPress, czyli musimy musimy mieć gdzie przechować zarówno bazę danych, jak i pliki samego WordPressa. Czyli pierwszą rzecz, co zrobimy, to będzie host path. Zmapujemy storage. To jest ten storage na bazę danych, na pliki Dockera. I to zmapujemy sobie w ten sposób. A nie to. Klikamy Install Docker Compose. Pojawia nam się menu wszystkiego, co potrzebujemy, żeby zainstalować. Aplikacja będzie nazywała się Docker Compose. Warto ustawić czas, jeżeli będzie to produkcyjne rozwiązanie. Jest Docker Compose File. Jest to miejsce, gdzie aplikacja będzie szukała pliku Docker Compose YAML, w którym to wszystko będzie skonfigurowane, cały Docker Compose. My będziemy zaraz montować to w tym miejscu. Następna rzecz, którą musimy ustawić, i to jest sieć. Już wspominałem, żeby pominąć mapowania portów, musimy wystawić na świat, w cudzysłowie na świat, po prostu zmapujemy, znaczy nie tyle zmapujemy, co przypniemy do interfejsu zewnętrznego kontener naszego Docker Compose'a. Żeby uniknąć szukania go po sieci, ustawimy mu ręczne IP. To jest w masce 24. W takim wypadku musimy również ustawić rutę statyczną, tak zwany gateway, czyli ruta domyślna. I gateway będzie taki, oczywiście w waszym wypadku raczej będą to inne wartości. Storage. I tu jest dosyć ważna sprawa, ponieważ Dockery nie pamiętają stanu, nie pamiętają zmian swoich wewnątrz, po restarcie wszystko ginie. Musimy tutaj zamapować dwie rzeczy. Po pierwsze, będziemy musieli zamapować wszystko to, co będziemy chcieli mieć w naszej aplikacji. Naszą testową aplikacją będzie tutaj WordPress, czyli będziemy musieli gdzieś przechować dane WordPressa, czyli bazę danych i same pliki. Będziemy musieli je zmapować z naszej aplikacji na miejsce w Docker Compose, w Dockerze Docker Compose, a z niego na dysk Trunasa. To jest miejsce, gdzie mapujemy z Docker Compose'a na Trunasa. Host path na Trunasie będzie to storage. Będziemy tu przechowywać bazę danych i pliki WordPressa. Nie, to nie tak. To jest miejsce na Trunasie, czyli katalog na Trunasie pod tytułem mnt test pool Docker Compose Storage będzie zamontowany na kontenerze Docker Compose w miejscu mnt storage. Ale jest jeszcze jedna ważna sprawa, żeby po restarcie nie parowało nam wszystko, żeby za każdym razem tego nie instalował, żeby uniknąć tej bezstanowości, musimy jeszcze jedną rzecz zrobić, jeszcze jeden dysk dodać. I zrobimy to w ten sposób. Docker. var lib docker.
var lib docker to jest miejsce, gdzie Docker domyślnie przechowywuje wszystkie swoje informacje. Jeżeli byśmy tego nie zmapowali, kontener za każdym razem budziłby się od nowa, musiałby sobie wszystko instalować, ściągać i tak naprawdę pojawiłby się między innymi problem z autostartem. W momencie, kiedy to zmapujemy, za każdym razem on obudzi się we właściwym stanie. Będzie pamiętał o jakie kontenery ma obudzić, będzie po prostu w miejscu, gdzie powinien być. To będzie to, czego oczekujemy, żeby pominąć tą bezstanowość. Czyli dwa miejsca do zmapowania z Docker Compose na TrueNAS. Po pierwsze, sam storage, gdzie będziemy chcieli przechowywać nasze dane aplikacji, i drugie właśnie var lib docker. To w zasadzie byłoby wszystko. Nie mamy tutaj więcej do edycji, przynajmniej do tego, żeby zrobić nasz proof of concept naszej instalacji. Klikamy OK, to chwileczkę potrwa i za chwileczkę powinno zacząć nam działać. Przejdźmy do Installed Application. Mamy jeszcze Deploying, to może kilka minut potrwać. Po zainstalowaniu zobaczymy tutaj status Active. Teraz zalogujmy się do tego kontenera. Mamy dwie drogi. Albo zrobimy to w ten sposób. Jesteśmy zalogowani. Jak widzimy, mamy tutaj pożądany adres IP. I jest również inny sposób, jeżeli z zewnątrz jesteśmy na samym TrueNASie, możemy zrobić docker ps, żeby nie wyświetlał nam wszystkich kontenerów. Zrobimy compose, czyli wylistujemy tylko te, które zawierają sobie compo, dokładnie w tym wypadku. Widzimy dwa. Pierwszy i drugi. Natomiast jak je rozróżnić? Chodzi nam o tego, który nie ma pauz. Jak się do niego zalogować? Zróbmy w ten sposób. Docker exec, czyli wykonamy polecenie. IT, czyli w trybie interaktywnym. Ten kontener bin sh. Czyli w tym momencie na kontenerze o tej nazwie wywołamy interaktywną konsolę i wywołamy na niej bin bash, czyli tak naprawdę wejdziemy do konsoli. Teraz potrzebowalibyśmy jakiegoś pliku konfiguracyjnego do Docker Compose'a. Sprawdźmy tylko, czy się zgadza. I tak, mamy zamontowany nasz storage na MNT Storage i mamy zamontowany Dockera na var lib docker. Wszystko powinno działać. Teraz skąd weźmiemy? Weźmiemy to stąd. Jest to GitHub z WordPressem. Znaczy jest to GitHub i Docker Compose z WordPressem. Linka wstawię w opisie. Możemy to skopiować. Tak, tutaj tego nie zrobimy. Wyjdziemy stąd. Nie ma mcedit wewnątrz Dockera. Test pool Docker Compose Storage i tutaj Compose YAML. Stworzymy plik konfiguracyjny dla Docker Compose'a. Wklej. Super. Wracamy do naszego kontenera. Powinien być zamontowany storage Docker Compose. Świetnie. Widzi go. Docker powinien teraz nam powstać i powinien się nam zainstalować zgodnie z tym plikiem, który mu wkleiliśmy.
zgodnie z tymi danymi będzie sobie ściągał najpierw bazę danych, 10 warstw, później WordPressa i powinien nam pięknie po zakończeniu wstać bez niczego. Dobrze, powinien nam wystartować. Sprawdźmy, czy wszystko działa. 192, 168, 14, 126. Pięknie. Mamy zainstalowanego WordPressa i jeszcze jedna sprawa, bo musimy to zrobić czyli detach. Chcemy, żeby sobie działał w tle. W tym momencie, jeżeli zrestartujemy nasz serwer, jeden czy drugi, za pomocą tej konfiguracji powinno wszystko nam zacząć działać. Powinno być to odporne jak najbardziej na restart. Wyjdźmy z naszego kontenera. Jesteśmy na Trunasie i spójrzmy, gdzie są nasze dane. MNT, test pool, docker compose. I tutaj, jak już wspominałem, są wszystkie dane naszego dockera i to, że on sobie powstanie, to, że będzie miał zapamiętane wszystko, całą konfigurację jest tutaj, a dane powinny być, nie ma. Dobrze, to musimy sobie naprawić. Dobrze. Tak, już to naprawiamy. Zwróćmy uwagę, że w konfiguracji nasze volume będą przetrzymywane właśnie w tym varlib docker. Tam będzie wszystko przytrzymywane. Jeżeli chcielibyśmy, i to też jest dobre rozwiązanie, bo my to tak naprawdę mapujemy i powinno to działać dobrze, ale czasem dobrze jest szczegółowo wyciągnąć dane zarówno MySQL, jak i plików, w związku z czym zrobimy to w ten sposób. Że zamiast tego odwołania robimy sobie mnt storage MySQL, a tutaj sobie zrobimy mnt storage data. To nie będzie nam potrzebne. To powinno nam sprawić, że powinniśmy mieć dane MySQL-a w mnt storage MySQL, a dane WordPressa mnt storage data. Z tym, że zwróćmy uwagę, nie mamy tutaj tych katalogów, w związku z czym możemy je stworzyć. Zalogujmy się do kontenera. mkdir mnt storage MySQL data. Teraz położymy nasz kontener. Naszego Docker Compose'a i w tym momencie, jak zrobimy app z funkcją detach, wyjdźmy z tego. Powinno się okazać, że mamy już nasze dane w storage. Proszę bardzo. W ten sposób oto zbudowaliśmy naszego WordPressa jako aplikację stworzoną przez Docker Compose'a na kontenerze Docker Compose'a postawiony przy pomocy Kubernetesa na Trunasie. Nic prostszego, prawda? Ale co tam się dzieje pod pokrywą? To też sobie możemy sprawdzić. Jesteśmy teraz na Trunasie. Sprawdźmy, jakie kontenery mamy tutaj uruchomione. Z kontenerów, które nas tutaj interesują, widzimy tylko te dwa. Tak naprawdę z tej perspektywy nic więcej nie zobaczymy, ale jeżeli zalogujemy się do środka tego kontenera, to zupełnie
inaczej wygląda sytuacja. Tu już dopiero widzimy te kontenery odpalone w Docker Compose. I tu już zaczyna się wszystko zgadzać. Mamy kontener WordPressa i kontener MariaDB z danymi. I chciałbym tutaj właśnie zwrócić uwagę, że jakby tą separację i tą już, niech i będzie w końcu, powtarzam się, tą incepcję, że kontenery na Trunasie zobaczymy tylko kontener związany z Docker Compose'em. Musimy do niego wejść, żeby zobaczyć odpalane kontenery przy pomocy Docker Compose'a. Ale jeżeli wrócimy z powrotem do Trunasa, wciśniemy sobie F5, żeby widać, żeby to było w postaci drzewa zależności, będziemy w stanie tutaj zobaczyć, tu będziemy w stanie zobaczyć proces. Teraz tak, kontener, tu, nie. Zaraz go znajdziemy tu. Tak. Tutaj tak naprawdę widzimy kontener Apache'a odpalony wewnątrz. Znaczy, to jest kontener odpalony wewnątrz kontenera. I tu go widzimy jako proces. Jesteśmy na Trunasie i widzimy wszystkie te procesy. I możemy zobaczyć proces Apache'a. Jest z użytkownikiem www.data. I jesteśmy w stanie, myślę, zaraz tutaj odnaleźć również bazę danych. Też powinna się gdzieś nam tutaj pojawić, objawić, czy jak to teraz tam nazwać, Kubernetes. Zaraz ją powinniśmy tutaj odnaleźć. Jest. MySQL. I dlatego chciałem też to pokazać, że co prawda nie widać wprost tych kontenerów, ale tak naprawdę każdy z tych procesów jest wprost odpalany na hoście, tylko nie widać tego wprost, nie widać ich wprost jako kontenery. Tak w skrócie wyglądałaby konteneryzacja w stylu Docker Compose na Trunas Scale. Moim zdaniem to ciekawe rozwiązanie i bardzo przydatne do testów, zwłaszcza jak nie mamy pod ręką nic innego. Czy bym to jednak polecił jako rozwiązanie produkcyjne? No to jednak złożona konstrukcja i to złożona z elementów, które nie zostały po to stworzone. A takie konstrukcje na produkcyjnych rozwiązaniach to proszenie się o kłopoty, więc testy czy mała instalacja, tak, produkcja raczej nie. Ja w takim wypadku użyłbym raczej maszyny wirtualnej, na nie odpalił Docker i Docker Compose, a jeżeli byłaby potrzeba większego dysku, zamontowałbym to na Trunasie. Dzięki, że zostaliście do końca. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą, kliknijcie w zakładkę kontakt na eonea.pl. Jeżeli nie potrzebujecie naszej pomocy, a podoba Wam się to, co robimy, będziemy wdzięczni za wsparcie w postaci lajków, łapek, subskrypcji. Jeszcze raz dzięki. Hej!